w dzisiejszym odcinku. Rozpoczynamy nowy dzień pomalutku. Ależ to było piękne. Mostki, przeprawa przez rzeczki. W pewnym momencie pojawiły się łańcuchy, no i Habi miała problem, żeby tam przejść. Trochę pożałowałem tej decyzji. Myślałem, że będę musiał po nią wrócić, ale znalazła jakieś obejście i wskoczyła na górę. Dzielny pies. I pieliśmy się w górę cały czas. To nie jest moje tempo. Nieoczekiwanych sytuacji jest tutaj naprawdę dużo. Nie wygląda to za dobrze. Mam nadzieję, że to dołem pójdzie. Na wejściu do miasta też mieliśmy przykrą niespodziankę. Gdybyśmy się tam poślizgnęli, to lecimy kilkadziesiąt metrów w dół. To tylko dzisiaj, jutro już będzie wszystko dobrze i nocujemy w klasztorze. Pies uczy mnie wolnego, odpowiedzialnego wędrowania, także jest dobrze. Dzień dobry. Rozpoczynamy nowy dzień pomalutku. Ja teraz patrzę sobie tutaj przez wyjście z namiotu na rzymską budowlę. A noc upłynęła spokojnie. Było w miarę ciepło. Wieczorem tylko tutaj jeszcze ludzie przyjeżdżali po zmroku jeszcze odwiedzić ruiny. No a my sobie później już smacznie spaliśmy do rana. No a teraz czas rozpocząć nowy dzień, więc ruszamy. Chodź, jedziemy.
No, ten ostatni odcinek fajny, nie powiem. Fajnie się w ogóle dzisiaj wędruje, jest przyjemna temperatura, lekki wiaterek, niebo trochę zachmurzone, ale mimo wszystko jest fajnie. No, przy zejściu do doliny spotkaliśmy człowieka, który prowadzi tam taki hostelik, ma tam kilka takich domeczków, bungalowów. Zaprosił nas na śniadanie. Habi dostała to, co pieski lubią najbardziej. Posiedzieliśmy z nim, spędziliśmy trochę czasu i teraz idziemy dalej. No, szlak przed chwileczką był naprawdę dość wymagający, ale przez to bardzo fajny, więc troszeczkę teraz odpoczniemy i ruszamy dalej. Jeszcze sporo kilometrów dzisiaj przed nami. My zakończyliśmy już wędrówkę. Nieoczekiwanie nocleg sam nas znalazł. Nieoczekiwanie tych nieoczekiwanych sytuacji jest tutaj naprawdę dużo podczas tej wędrówki. Kiedy szedłem z dużym plecakiem, zauważył mnie jeden z mieszkańców, zapytał, gdzie idę i koniecznie stwierdził, że muszę tutaj nocować, a nocujemy w klasztorze. Początkowo nie chciałem się zgodzić, bo chciałem iść jeszcze dalej i zanocować w namiocie, ale wszedłem do środka, zapytałem, czy siostry mają pralkę. Mają, więc w końcu mogę wyprać ciuchy, bo to wszystko już naprawdę było nieświeże, więc bardzo się cieszę, że jutro w pachnących ciuchach wyruszymy na szlak. No a za momencik tutaj siostry przygotują dla mnie kolację, więc naprawdę za niewielkie pieniądze ucztujemy, organizujemy się, także jest przepięknie. Za momencik jeszcze pokażę Tobie mniej więcej, jak ten klasztor wygląda, a my widzimy się jutro. Dziękuję za kolejny wspólny dzień.
Kolejny dzień wstał, a my jesteśmy już wyspani. Habi jest na zewnątrz, czeka na mnie, chciała się przewietrzyć. A ja jestem po obfitym śniadaniu, już prawie spakowany. Doładowuję jeszcze sobie telefon i za momencik wyruszamy na szlak. Fajne to było miejsce. Będę wspominał na pewno miło. Siostry bardzo sympatyczne, dbały tutaj o nas, także oczywiście standardowo musiałem przemycać Habi do pokoju, jak już siostry poszły spać. No to wtedy przyprowadziłem tutaj Habi, chociaż była niespokojna, nie chciała tutaj spać. Musiałem ją długo uspokajać, ale w końcu zasnęła i spaliśmy bardzo mocno do samego rana. No a teraz wypoczęci wracamy na szlak.
No, osobliwy ten ostatni fragment szlaku. Idziemy takim rurociągiem, trawersujemy dolinę. Tam, gdzie były łańcuchy, to Habi miała problem, żeby podejść. Już miałem wrócić, żeby ją podrzucić, ale udało jej się wdrapać. Dzielny pies. No, a wcześniej, gdy wyszliśmy z Baskinty, to weszliśmy w dolinę. Przekroczyliśmy mostek, później strumień. I pieliśmy się w górę cały czas, a teraz jest góra dół, chociaż dość dobrze się idzie, mimo tego, że idziemy czasem fragmentem tego wodociągu. No a przed nami teraz jakaś tam przełączka, nie wygląda to za dobrze, mam nadzieję, że to dołem pójdzie, bo tam jest taki źleb pełny żwiru. Mam nadzieję, że tamtędy szlak nie idzie, bo gdybyśmy się tam poślizgnęli, to lecimy kilkadziesiąt metrów w dół. Mam nadzieję, że to będzie dołem. Tak patrzę i się zastanawiam. Pewnie jak podejdziemy bliżej, to się wszystko wyjaśni. No, pogoda jest fajna, zmęczenia nie ma, więc fajnie się wędruje. Posiedzimy tutaj troszkę, muszę dać się odpocząć. Tak staram się co 5-6 km chociaż usiąść na 50 minut, żeby pies sobie odpoczął. To nie jest moje tempo. Z reguły odpoczynki robię rzadziej, ale pies uczy mnie wolnego, odpowiedzialnego wędrowania, także jest dobrze. Popatrzymy tutaj jeszcze na te widoki i ruszamy.
Czas odpocząć. Ależ to było piękne. Naprawdę przepiękny fragment szlaku nam się trafił. Co prawda na początku były problemy techniczne, bo wędrowaliśmy po rurociągu. W pewnym momencie pojawiły się łańcuchy, no i Habi miała problem, żeby tam przejść, ale udało jej się. Myślałem, że będę musiał po nią wrócić, ale znalazła jakieś obejście i wskoczyła na górę. A później po prostu była bajka. To czego się obawiałem, ten źlep był wyżej, a my żeśmy pod spodem taką półką skalną przeszli w chmurze, dodatkowy jeszcze klimat, później mostki, przeprawa przez rzeczki, pięknie, naprawdę pięknie. Teraz troszeczkę odpoczniemy i schodzimy do miasteczka Mtein, zjemy coś, no i powędrujemy dalej. W Mtein kończymy naszą dzisiejszą wędrówkę. Początkowo zamierzałem iść dalej, ale miasto jest na tyle interesujące, że postanowiłem zostać tutaj i spędzić trochę czasu, ale trochę pożałowałem tej decyzji na początku, bo w 3 guesthouse'ach odmówili mi noclegu z psem. W końcu w kolejnym wybłagałem właściciela, żeby pozwolił mi przenocować Habi w pokoju. No i w końcu się zgodził po jakichś takich naprawdę poważnych negocjacjach. A to ze względu też na to, że on ma koty i jedna z kotek ma małe i tam jest dość duża agresja ze strony tego kota w stosunku do Habi. No a na wejściu do miasta też mieliśmy przykrą niespodziankę, bo rzucił się na nas owczarek niemiecki. Habi mnie owinęła smyczą wokół nóg i nie mogłem reagować, dopiero statyw pomógł, a właściciel stał i się patrzył, nie? Także ciężko jest tutaj naprawdę wędrować z psem, także
Fajny ten dzień był, ale skończył się tak jakoś tak dziwnie, nie do końca przyjemnie, ale myślę, że to tylko dzisiaj, jutro już będzie wszystko dobrze i nie będzie już takich przykrych niespodzianek. Także my idziemy się zakwaterować, a Ciebie zostawiam z widokami z miasta Mtein, bo naprawdę jest fajne, klimatyczne. Do zobaczenia jutro. Hej! W następnym odcinku. No, dzielny jest ten mój piesek. Kochana jest fajnie, jest pogodnie, wszystko jest po prostu pięknie. Najpierw mieliśmy przeprawę z psami pasterskimi, a teraz jesteśmy na 1925 metrów. Zimno tutaj jest, jak nie wiem. O, już jest akcja z psami. Musiałem zejść do miasta, dlatego że skończyły nam się jedzenie. Później były fragmenty okopów francuskich, zdaje się, że z II wojny światowej. A dalej była przeprawa przez autostradę Bejrut-Damaszek. Na miejsce nam się trafiło na nocleg naprawdę fantastyczny. Bo pies też był liczony jako człowiek. Do rana szczekała, cały czas szczekała bidulka. Trzeba było sobie dać jakąś nagrodę, ale dostaliśmy w kość na tym podejściu. No dobrze dzisiaj poszło nam, naprawdę zasłużony odpoczynek tutaj na klifie, piękny widok, no i zobaczymy się dalej już na szlaku.